Cześć, z tej strony GeoInvestor. Dzisiaj to nie będzie historia o najtańszej spółce na GPW, ale nic straconego, bo będzie to odcinek o najtańszej spółce funkcjonującej w genialnym modelu SaaS. Spółka Text, znana wcześniej pod nazwą LiveChat, spadła w ostatnim czasie około 30% od szczytów. Na fali hossy AI jej akcje dobiły do szczytów w okolicach 145 zł. Obecnie notowania spółki oscylują w okolicy 100 zł i po tak ostrych spadkach możecie się zastanawiać, czy w spółce coś się dzieje negatywnego, albo czy obecna cena to okazja. Na to pytanie sobie dzisiaj odpowiemy. Dla tych, którzy nie znają dokładnie tej firmy, opowiem jednym zdaniem, że Text oferuje swoim klientom w modelu abonamentowym usługi wspierające zdalną sprzedaż i obsługę klientów. Na przykład, gdy wchodzicie na stronę jakiegoś sklepu e-commerce i potrzebujecie się skontaktować z przedstawicielem tego sklepu, nie musicie do nich dzwonić albo pisać maila, często możecie skorzystać z czatu z konsultantem. I tak się składa, że nawet nie wiecie, ale często ten czat został zaimplementowany i pochodzi właśnie od naszej spółki Text. Poza najpopularniejszym produktem, jakim jest LiveChat, spółka buduje bazę klientów dla stosunkowo nowych produktów, takich jak chatbot, helpdesk i knowledge based. Jak jednak widzicie teraz na slajdzie, funkcja LiveChat dalej odpowiada za prawie 92% przychodów firmy. I od razu przechodząc do rzeczy, powiem Wam, jaki biznes kupujecie, decydując się na akcję firmy z tickerem TXT. Po pierwsze, kupujecie globalną firmę, która zarabia na 150 rynkach świata, więc dostajecie mocną dywersyfikację geograficzną, co wśród polskich spółek jest nadal rzadkością. Po drugie, Text sprzedaje swoje oprogramowanie do około 38 000 innych firm, w tym do 25 spółek z listy Fortune 500. Widzicie, że nie mamy mocnej koncentracji na kontrahentach. Ponadto ten software jest łatwo skalowalny, nic nie stoi na przeszkodzie, by zwiększyć ilość klientów do 40 000, później 50 i tak dalej. Po trzecie, spółka osiąga przychody w twardej walucie, jaką jest dolar, a wydaje na pensję swoich pracowników w miękkim złotym. Ten aspekt jest akurat mieczem obosiecznym, bo gdy złoty się umacnia, Text w przeliczeniu przynosi akcjonariuszom mniej pieniędzy. Po czwarte, spółka wypłaca od 10 lat rosnącą dywidendę, która szacowana jest na obecny rok w wysokości 5,14%. Po piąte, spółka w ogóle nie ma długu, zatem zyski spółki w takich czasach jak obecnie nie są zjadane przez wysokie stopy procentowe i obsługę kredytów. I ostatnia rzecz, Text działa we wspomnianym przeze mnie modelu Software as a Service, który charakteryzuje się nadzwyczajną stabilnością przychodów. Żeby to wytłumaczyć na prostym przykładzie, wyobraźcie sobie, że stworzyliście jakąś aplikację i pozyskujecie na nią od razu 10 klientów. Podpisujecie z nimi sztywną umowę na rok. Każdy z nich płaci Wam 1000 zł miesięcznie w ramach subskrypcji. Tym samym przez rok macie zagwarantowany comiesięczny przychód w wysokości 10 000 zł, a każdy kolejny klient, którego później pozyskacie, buduje Wam górkę ponad te początkowe 10 000. W ten sposób, jako firma SaaS, budujecie snowballa, który z miesiąca na miesiąc jest powiększany o kolejnych płacących klientów. I tak, firma z modelu SaaS musi robić 3 rzeczy, by ten snowball się zwiększał. Po pierwsze, zwiększać liczbę płacących klientów. Po drugie, dbać o jak najniższy wskaźnik odejść, rezygnacji, czyli tzw. churn. Po trzecie, w miarę możliwości, systematycznie podnosić ceny abonamentów, na przykład w ramach inflacyjnej indeksacji ceny. Takie spółki jak Text, Shopper czy Woodpecker posługują się terminem MRR, który oznacza miesięczny powtarzalny przychód. I jak teraz widzicie na slajdzie, ten Monthly Recurrent Revenue i jego dynamika wzrostu w ostatnich kwartałach wpadła w delikatną stagnację, przez co inwestorzy przestali postrzegać Text jako szybko rosnącą spółkę growth. Moim zdaniem z tego wynikają ostatnie spadki, ponieważ dalszy wzrost przychodów budzi obawy. I zakładając, że spółka nie będzie rosnąć tak szybko jak w poprzednich latach, sprawdźmy i oceńmy, czy spółka jest fair wyceniona w stosunku do obecnej ceny na giełdzie. Rzućmy okiem na wskaźniki fundamentalne. Wskaźnik cena do zysku na poziomie 13,6. Niższy był jedynie w latach 2018 do 2020. Znacznie niższy niż w podobnych spółkach takich jak Vercom, Woodpecker czy Shopper.
Dalej, marża zysku netto wynosząca 53,81% jest nieosiągalna dla większości spółek IT z GPW. Ten wskaźnik oznacza, że po odjęciu wszystkich wydatków firma zarabia niecałe 54 grosze na każdej złotówce przychodu. Dla przykładu, marża netto dla firmy wynosi 17,9%, dla Vercom 17,32%, a dla Shoppera tylko 16,13%. Po trzecie, wskaźnik ROE na kosmicznym poziomie 201,45% jest jednym z najwyższych na GPW. Cena do wartości księgowej wynosi co prawda niemal 30, ale przy spółkach IT nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Takiej firmie wystarczą leasingowane laptopy, wynajmowane biuro oraz znak towarowy, stąd tak wysoki wskaźnik i według mnie to całkiem normalne. Wiemy już, że fundamentalnie spółka wygląda bardzo dobrze, rozumiemy już w jaki sposób rosną spółki z modelu SaaS. Porozmawiajmy teraz o tym, co najbardziej niepokoi analityków i inwestorów. Ostatnie płaskie wyniki LiveChata i chatbota są niepokojące dla rynku, stawiają bowiem pod znakiem zapytania przyszły wzrost spółki Text. Przechodząc więc do perspektyw. Firma ogłosiła kilka dni temu, że pracuje nad projektami, które staną się nowymi źródłami przychodów. Pamiętacie z początku analizy, że produkt LiveChat przynosi większość przychodów, reszta produktów stanowi marginalną część. W szczególności ten aspekt będę obserwował, czy spółka jest w stanie dosprzedawać swoim klientom pozostałe funkcje, które posiada w swoim mix portfolio. Przeczytam Wam teraz, co o ostatnich wynikach powiedział Marcin Droba, odpowiadający za relacje inwestorskie w spółce Text. To nie był dobry kwartał dla każdego z produktów pod względem liczby klientów. Mieliśmy symboliczny wzrost w LiveChacie, ale dość wysoki churn wynoszący 3,5%, podczas gdy historycznie zazwyczaj wynosił on 3%. Wydaje nam się, że jest to kwestia związana z otoczeniem biznesowym, małym firmom amerykańskim jest dużo trudniej. Moim zdaniem, jeśli mamy do czynienia z miękkim lądowaniem w USA, obecny trudniejszy czas dla spółki okaże się przejściową stagnacją, która ma szansę odbijać w drugim półroczu 2024. Ciekawą rzecz przeczytałem też na temat zatrudnienia w Text. Na koniec 2022 roku firma miała najwyższą historycznie liczbę członków zespołu, było to blisko 300 osób. Na koniec września 2023 było na pokładzie 265 osób, a w tej chwili jest o jeszcze parę osób mniej. Jak wskazują przedstawiciele spółki, spadek zatrudnienia to skutek automatyzacji. W ostatnich kwartałach Text odchudzał swój zespół, przesuwając manualne prace w stronę automatycznych, co może mieć dalszy pozytywny wpływ na rentowność firmy, nawet w trakcie chwilowego zastoju w przychodach. Podsumowując tę część materiału, Text ma zamiar rozszerzać miks produktowy, zmniejszając znaczenie LiveChata, a zwiększając tym samym wagę pozostałych funkcji takich jak chatbot czy insights. Będę bardzo mocno obserwował, czy zarząd wywiązuje się z własnych założeń. Idąc dalej, obiecałem Wam, że porozmawiamy na temat zagrożeń, jakie czyhają na naszą spółkę. Ja widzę dwa ryzyka. Text jest spółką software'ową, więc nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, żeby stworzyć produkt, który będzie przynosił pieniądze dla spółki. To może się wydawać zaletą, ale to miecz obosieczny, który sprawia, że branża IT ma stosunkowo niską barierę wejścia. Wystarczy kilku, może czasem kilkudziesięciu dobrych programistów, którzy siądą i w parę miesięcy napiszą program. I moim zdaniem tutaj jest największe ryzyko dla spółki Text, która nie posiada buffettowskiej fosy, która broniłaby go przed konkurentami. Inne firmy, widząc jak dochodowym przedsięwzięciem jest LiveChat, są i mogą być zainteresowane, by przejąć część tortu, na przykład poprzez proponowanie tego samego rozwiązania, ale za niższą cenę. To nadal dla tych konkurentów może być atrakcyjny i rentowny biznes. Drugim wyzwaniem dla spółki będzie rewolucja AI, która podobnie ma pozytywne i negatywne strony. Text może wykorzystać sztuczną inteligencję do implementacji rozwiązań do swoich produktów, a także rozwoju nowych funkcji. Z drugiej jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć podobną wtyczkę do sklepu internetowego lub strony www, która będzie oparta np. o ChatGPT i będzie realizowała te same funkcje, które dzisiaj daje nam chatbot od firmy Text. Czytałem w ostatnim czasie, że OpenAI ma zamiar otworzyć platformę podobną do Apple Store czy sklepu Google, którym będzie można zakupić aplikacje stworzone przez niezależnych twórców oparte właśnie o ChatGPT.
Warto obserwować ten trend, bo może w tym nowo powstającym sklepie zobaczymy konkurenta dla naszej spółki. Tekst ma silną pozycję na rynku, więc jego skala oraz renoma ma pewne znaczenie dla obecnych i potencjalnych kontrahentów. Wyobraźcie sobie, że jesteście dyrektorem operacyjnym dużej korporacji i musicie dokonać wyboru rozwiązania w zakresie obsługi klientów. W takiej sytuacji na pewno nie pójdziecie i nie wybierzecie randomowego narzędzia, które nie ma historii, aby nie przepłacić tego wyboru swoją karierą. Wybierzecie więc stabilny, znany i lubiany live chat. Natomiast mniejsze podmioty, których liczy się każdego dolara, mogą już bardziej pokusić się o wybór taniego nowego rozwiązania stworzonego przez konkurenta dla naszego live chata. Przechodząc do pełnego podsumowania i wyrażenia mojej opinii, uważam, że tekst jest świetnym biznesem z wieloma wymienionymi na początku zaletami i przewagami w stosunku do innych spółek z GPW. Spółka fundamentalnie nie jest zbyt tania, ale jest wyceniona fair. Rozumiem ostatnie spadki kursu, które wynikają z tego, że spółka nie rośnie tak dynamicznie jak wcześniej. Uważam jednak, że jest jakościową firmą, która ma pomysł na siebie i dalszy rozwój produktów. Lubię firmy, które nie muszą kupować maszyn, zaciągać kredytów, zatrudniać tysiące pracowników, żeby zarabiać na swoim biznesie. Taką firmą jest właśnie tekst. Z drugiej strony takie podmioty mają ograniczoną możliwość bronienia się przed konkurentami. Dlatego przez najbliższe kwartały będę przede wszystkim obserwował, czy spółka pozyskuje nowych klientów, czy wskaźnik odejść, tzw. churn, wróci do historycznych niższych wartości w okolicach 3%, oraz czy firma jest w stanie dosprzedawać pozostałe produkty, które poza live chatem posiada w swoim portfolio. Jeśli firma nie poprawi tych wskaźników, kurs w dalszym ciągu może się usuwać na niższe poziomy. Rosnąca dywidenda moim zdaniem nie jest zagrożona, spółka nie ma żadnych długów i prowadzi stabilny biznes w modelu subskrypcyjnym, więc o najbliższą przyszłość jestem spokojny. Stawiam jednak przed nią znak zapytania, jeśli chodzi o poradzenie sobie z rewolucją w obszarze sztucznej inteligencji. Jeśli kurs spółki w dalszym ciągu będzie w okolicach 100 zł, prawdopodobnie najbliższe dywidendy otrzymywane z różnych spółek, w tym także z tekstu, którego jestem akcjonariuszem, przeznaczę na dokupowanie akcji tej spółki. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w następnym materiale. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zostaw subskrypcję, aby dostawać na bieżąco informacje o kolejnych nagraniach. Cześć!